the battle to them. Siemano, z tej strony Optimus i jest ze mną dzisiaj Pretol. Siema Pretol. Siema. Ogólnie dzisiaj sobie pomówimy o naszym dobieraniu, tak? Tutaj widzicie na pierwszym jakby tak screenie z gry. No już mamy pierwsze królestwa, jesteśmy porozdzielani po kampach. No i tu już możemy śmiało zobaczyć zaraz na te statystyki, jak to wygląda. Ja na pierwszy rzut oka, jak to zobaczyłem, to się uśmiechnąłem, bo zobaczyłem 1-5-2-5, z którymi, przeciwko którym walczyłem na ostatnim KVK. Tutaj macie wszystkie informacje a propos kampów. My będziemy Pretolog walczyć tutaj lewa na prawą, nie? Tak. Czyli my jako wiatr będziemy z ziemią na wodę i ogień i pierwsze walki gdzieś chyba będziemy mieli około 21 maja, jak dobrze pamiętam, zgadza się? 22. 21-22. No zależnie od kroniki, nie? Tak, zależy jak tą kronikę zrobię. No mam nadzieję, że 21. Tak wolne są pobrane. Nie, no, śmieję się oczywiście. Ogólnie tutaj jak patrzyłeś na inne kadeki, to co możesz powiedzieć o niektórych królestwach? Chodzi mi na przykład o wodzie, o ogniu i jakie tam królestwa mogą, jakby tak powiedzieć, no zrobić nam jakieś większe problemy, albo po prostu będziemy mieli więcej walk, na co liczymy, nie? No sprawdzałem tylko nasz matchup. No. Woda kontra wiatr. Mhm. No to kurde, mamy naprawdę tutaj mocnych zawodników, nie? U nas w kampie mamy tak, nas, Mhm. mamy 2269, które mieliśmy jako przeciwników, nie, jako sojuszników w poprzednim KVK. Mhm. Zrobili bardzo podobne liczby do nas. Mhm. 1525 i 1158, no to są znane królestwa, tak? 12 gwiazdek, 8 gwiazdek. No są bardzo mocni. A jeśli chodzi o przeciwników, to trochę głębiej sprawdziłem. No to 3206 byli naszymi przeciwnikami, zrobili bardzo podobne statystyki do nas. 1232 i 1791 w poprzednich KVK byli jako top 1, tam ciągnęli wszystkich na plecach, a 3355 ciężko ocenić, bo pierwsze soc mieli jako tam to KVK 1 VS3, co te Imperia 2 były, a wcześniej było KVK 4, więc to tak średnio ocenić, ale no nie dość, że na papierze ten matchup jest równy w tych statystykach, że tam jest różnica, wiesz, tych paru milionów KP, bla bla bla, no to jak sprawdzisz sobie właśnie te tam statystyki z poprzedniej KVK i tak dalej, to każdy jest takim koniem napędowym, każdy jest właśnie taki mocny, no i tutaj naprawdę zapowiada się bardzo dobra bitka. No, Z5 zapowiada się naprawdę dobrze, no bo jak ja znam 1-5-2-5, no bo tak jak mówiłem wcześniej, grałem z nim przeciwko nim w KVK, wiem, że no tam 40-45 graczy to jest zawsze full tech i to jest bardzo mocne KD. Chociaż dyplo mają jak mają, ale tym razem są naszymi sojusznikami. O, tutaj dyplo poszło w pół godziny chyba. Każdy był ze sobą zgodny. Wszyscy się wydawali ogarnięci i chcieli normalnego KVK. Szybko poszedł podział, no najbardziej zbalansowany, bo no jedynie było góra-dół lub lewo-prawo się wydawało bardziej zbalansowane, to wzięliśmy. Tam też od razu dogadali skany i tak dalej. Pół godziny można było iść spać, nie? A jeszcze z innych KD, no to z Fire'a 2654 jest znane, nie? Dobre. Szkoda, że im nie dobrało czwartego królestwa, bo wydaje mi się, że tam na pasie 7 to odczują. No pewnie tak. A z Erfa 3371 leadership wydaje się ogarnięty bardzo, bo oni właśnie byli takimi, nie wiem, dowódcami tego czatu, czy jak to tam nazwać. Aha, czy oni założyli i ten. A kiedy będziemy mieli. To zrobili w 10 minut, mieli wszystko już przygotowane i tylko wiesz, czy zgadzacie się, tak, koniec, nie? Aha, czy szybki temat. No to dobrze, to może wiesz, nawet im ziemi pasowało, żeby być też z nami, no bo jakby na to nie patrzeć, jak tu niektórzy mi już pisali, nawet zagraniczni znajomi, jak pokazywałem im nasze matchupy, no to sami mówili, że tutaj no będziemy traktowani w roli faworyta, jeżeli chodzi o camp, ze względu na to, że mamy dużo KP, mamy bardzo mocne KD, no i w sumie wszystkie królestwa są 4 gwiazdy plus, nie? Więc pod tym względem no dużo nas tutaj jako cały camp traktuje jako faworytów tego KVK. Jak sądzisz, to dobra rzecz czy zła? No ja wolę być underdogiem, nie? Wiadomo, underdog zawsze jest lepiej. Z roli faworyta, no to wiesz, jest prawdopodobieństwo, że skończycie walki pierwszego czy drugiego dnia i wszyscy liczą na to, że wygracie,
a jak jesteś underdogiem, no to masz większe prawdopodobieństwo, że albo przegrasz, albo wygrasz, ale po tych 4-5 dniach walki i reszta się jeszcze na pas 7 w Kingslandzie okaże. No A ja lubię Z5, zwłaszcza na tajcach, Mhm. bo dużo można poczarować, nie? Te magiczne forty, ten Tak, Rainforce, chyba garnizon nie pada, no różne rzeczy można porobić. No, dyrektywy dużo dają, nie? Dużo jest na dyrektywach zmian, więc to jest też dobra rzecz. Ja tutaj jestem najbardziej zaciekawiony ogólnie, jak to będzie wyglądało też właśnie długość tych walk. Mam nadzieję, że będzie długo. Wszystkie też, no nie chciałbym, żeby była sytuacja taka, że pogramy sobie dzień, dwa, w Kingslandzie dzień, dwa, na pas 700 co się poprzepychamy, a nie będziemy mogli zbić trochę tej siły nawet z naszych farm, nie? Żeby te wyrobić też jakby tak limity, no bo każdemu też zależy na tym, żeby zrobić. Ja się bardziej tym przejmuję, żeby to zrobić, bo o Majna się nie martwię, nie? Bo tu przypuszczam, że zrobimy naprawdę dobre statystyki. Tym bardziej ja jestem do tego KV-ka bardzo już przygotowany. Jak patrzę też na inne kadeki, jak patrzę właśnie te pierwsze, wiesz, głównie patrzę też na ogień, bo się z nimi zobaczymy w Kingslandzie. Po prostu mnie ciekawi, jak oni sobie poradzą z ziemią, nie? No bo tak jak mówię, ziemia ma ten 1K, jedno królestwo jakby tak troszeczkę przewagi. Niby tu na papierze wygląda, że ogień no, wygląda podobnie, tak, do ziemi, jeżeli chodzi o kill pointy. Jeżeli chodzi o dowódców, no to nie wiem, czy tutaj przeglądałeś, ale no niby ziemia ma lepiej tych dowódców tutaj poukładanych. Bo ta statystyka combat, to chodzi o dowódców, pewnie ekspertyza, gear, to jest chyba ta statystyka, dobrze rozumiem to, tak? Chyba ta, no patrz na total, nie? Tak, no właśnie patrzę na to, bo wiem, że właśnie jeżeli ty właśnie w grudniu jak zmieniła, to właśnie zmieniła to pod względem tych dowódców. Wiem, że teraz we wakacje będą wdrażać znowu nowe rozwiązania dobierania, czyli we wrześniu jak będziemy grać kolejny KVK, to raczej będziemy już na tych nowych rozwiązaniach, bo mają właśnie coś we wakacje wprowadzać nowego. Zresztą mówili to ostatnio na tym spotkaniu w Dubaju. Mnie zastanawiało też, wiesz, na ilu Polaków trafimy na tym KVK. Wiemy, że na 2654 chyba jest ktoś R4 z Polaków. Wiem, że na 3355 chyba jest też paru Polaków. Pytanie, jak jest jeszcze w innych kadekach, bo tam jeszcze nie przeglądnąłem, nie trafiłem na nikogo, żeby się jeszcze ujawnił. Na razie się ujawniają podczas KVK, nie? Pewnie mapowanie i te wszystkie te tematy, co i jak, będziemy mieli wszystko już pewnie dograne na dniach, nie? Tak, Jeżeli na chodzi. spokojnie. No na początku trzeba było, wiesz, jak najszybciej się dogadać jedynie o podział, a reszta to już, wiesz, mamy tydzień czy nawet dwa do tam walk, no to na spokojnie można wszystko oglądać. Do pre-KVK, jakieś info, jak do tego podchodzimy? Jako tutaj królestwo? Nie puszujemy, klasycznie. Czyli głównie jak forty porobimy... Ostatnio puszowaliśmy, mieliśmy top 1. A, chyba, że tak, bo to nie wiedziałem, no. W Wikingach mieliśmy top 1, ale tyle ile włożysz, czy to jest warte, a na pewno drugi raz z rzędu nie ma sensu i dodatkowo tutaj jest wiele takich dosyć dobrych KD, my tu bardziej jesteśmy tak trochę w cieniu, nie? Jest tutaj to Elk, jest 1158, jest 2654. To my tu tak bardziej gdzieś w cieniu będziemy, nie? Wokół tych wszystkich gwiazd. Czyli jak patrzę pod względem KP, aż tak bardzo nie odstajemy od 1158 albo od 2269. Pod względem dowódców, jak tutaj popatrzymy, no to znowu nie odstajemy aż tak bardzo od przykładowo 1525. Wiadomo, że 2269. Ale spójrz, że 1.58 ma niski power. No tak, to też racja. A ma KP podobne, a 1.525 ma większy power, ale zobacz, że mają 2 razy więcej farm, no nie? Tak, bo oni dużo filują. To wiem po ostatnim KVK, że oni bardzo dużo filują. Sprawdzić na przykład historię ich właśnie KVK, możesz zobaczyć, że tam w Osiris League jakieś top 8, top 16 mi się poudawało niektórym. No znani są generalnie, nie? Nie no, 1.525 wiedziałem, że będzie mocno, no bo grałem na nich, więc odczułem ich moc na poprzednim KVK. Więc tutaj mi się zdaje, że to oni będą to jakby takim królestwem, może chyba, że 2269, które u nas tak będą to prowadzić. No ale nie no, kamp mamy naprawdę dobry, przeciwników, jeżeli chodzi o wodę, mamy naprawdę dobrą. Taka nie wiadomo a propos ognia. Bardzo dobrze to wygląda. Że? Bardzo dobrze to wygląda, tak. Balansowania. Tak, no właśnie tam jak czytałem na Discordzie u nas, to właśnie dużo ludzi pisało, że w końcu jakieś wyrównane KVK trafiliście, nie? Bo ja z wami w sumie pierwszy raz KVK teraz zagram.
Bo ostatnie, z tego co pamiętam, mówię, że nie było jakieś super wyrównane, jeżeli chodzi, wiesz, walki, nie? Tam zamykaliście chyba Z5, bardzo szybko zamknęliście wtedy, nie? Na ostatnim KVK. Nie, na ostatnim to... Kurde, już nie pamiętam, za 2 dni się na pewno biliśmy. 2 dni to było? Ja grałem, tylko nie pamiętam, czy to był Kingland, czy Z5, bo grałem 2 razy, więc nie pamiętam czy nawet. Kingsland się szybko skończył, Mhm. ale pas 7 była dobra, bo my tam wjechaliśmy do nich chyba... Nie wiem, czy pierwszego, czy drugiego dnia i ten drugi kamp przyszedł z fortem i się biliśmy 1 na 2 Aha. dzień czy półtora potem. Aha, no to nie wiem, bo ja pas 7 nie. Pamiętam, że Z5 chyba u was na chwilę grałem i Kingslandy, z tego co pamiętam, że grałem, więc nie, ogólnie z KVK zapowiada się naprawdę dobrze i mam nadzieję, że tutaj zrobimy też swoją robotę i wygramy to KVK, bo jest na to duża szansa. Tym bardziej, że nasi sojusznicy na pewno będą chcieli tutaj będą jeszcze chcieli pójść po kolejną gwiazdę, no bo jak tak popatrzymy na statystyki, no to dla nas i dla 6-9 to byłaby chyba 5. gwiazda, dla 1-1-5-8 to już tam wiadomo, że chyba 13, tak? 13 gwiazda? Oni tam mają dużo. 1, 5, 2, 5, 9. Tak. Znaczy 1-1-5-8 nie jest traktowane jako Pretol jako nie wiem, seed C? Albo jakiś niski B? Oni nie są jakoś tak, bo zauważyłem, że mamy, że teraz wiadomo, jak popatrzymy na te KD, to mamy dużo takich, wiesz, że seed A, że są w seedzie B. Okej. Ja pamiętam, że 1.1.5.8 chyba kiedyś grał w seedzie C i dlatego tak się, wiesz, zastanawiam, że mam bardzo dużo tych gwiazd nawalonych, nie? No Wiem, wiesz, że kiedyś to KD było bardzo mocne, nie? w poprzednim KVK my też tam mieliśmy królestwa, co miały 15-17 bilionów siły, Mhm. a top 2 chyba królestwo było, co właśnie miało chyba 8 bilionów siły, nie? Także No okej, no nie no. Jest nieźle. Mam nadzieję, że tutaj nam to wypali. No i co? No i teraz tylko zostaje nam dobrze zagrać pre-KVK, przygotować się na Z5 jak najlepiej. 21-22 będziemy mieli pierwsze walki Z5. No i wtedy zobaczymy, jak ta woda nam będzie tam robić. Ile też będzie nam robić pod górkę, tak? Lub też oni nam, no to oby jak też najdłużej. może pójść. No oczywiście, nie. Ja chciałbym pograć z 2-3 dni Z5. Nie ukrywam, że nie, bo grałem już 3,5-4 dni Z5 a w Kingslandach potem 2-3 dni, nie? A pas 7 by wyglądał, że 1 dzień, a potem się stało i czekało, nie? Na Kingsland, więc. No i mam nadzieję, że tutaj walki będą przednie. No i co? Do zobaczenia. Na pewno jeszcze Protola u mnie słyszycie na na kanale. No i będziemy na pewno tutaj też analizować niektóre tematy. Na pewno Z5 sobie przeanalizujemy jak po pierwszych walkach, nie? I będziemy mieli statystyki, będziemy mogli coś tutaj więcej wam jeszcze opowiedzieć z Pretolem. Pewnie. Dzięki. Odcinek, dlaczego przegraliśmy? Aha, też możemy, tak, dlaczego przegraliśmy Z5. Nie no, mam nadzieję, że tam będzie dobrze. A dzięki wielkie, że tutaj mieliście czas oglądać filmik, bo wiem, że oglądacie po czasie niektóre filmiki, albo zostawiacie sobie żeby było ich więcej i później oglądacie. Dzięki Pretol, że się zgodziłeś mieć chwilkę, żebyśmy tutaj przeanalizowali troszeczkę nasze to dobieranie. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, elo.